Cześć, z tej strony Daniel, witam wszystkie osoby. Jeżeli lubicie czytać książki i lubicie filmiki z tematyką książkową, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do obserwacji, ponieważ tutaj dodaję filmiki głównie właśnie z tematyką książkową, recenzje książkowe itd., także serdecznie zapraszam. No i oczywiście zapraszam do oglądania filmiku, nie przedłużam. Dzisiaj do Was przychodzę z książką Projektowanie umysłu Ryan A. Bush, wydawnictwo kobiece. Tak wygląda ta książka. Ja już wspominałam o niej we wcześniejszym filmiku, ale dzisiaj już do Was przyjdę z taką całym podsumowaniem, z całą podsumowaniem książki, bo udało mi się już całą skończyć, więc ogólnie ciężko ją ocenić, ponieważ to rzeczywiście jest troszkę taka inna książka od typowych takich rozwojówek, bo zazwyczaj jak sobie na przykład czytałam 101 lekcji od Brianna West lub w ogóle na przykład książki od Brianna West, to tam dużo było takich rzeczy, wiecie, takie, że daje nam wiedzę na tu i teraz, takie wiecie, refleksyjne i tak dalej, że można sobie już na dzień dzisiejszy, czytając tą książkę, sobie nad pewnymi aspektami pomyśleć i pewne rzeczy, nie wiem, próbować zmienić już teraz i tak dalej, tak dalej, tak dalej. A w tej książce ja mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście są pokazywane te wszystkie algorytmy i tak dalej, jakieś błędy poznawcze i inne jakieś rzeczy. Trochę też jest związane z takim przemysłem, też taką kulturą, trochę też taką filozofią, trochę jakąś taką religią, też taką buddyjską i tak dalej, więc tu też nawet na samym początku, więc tutaj nawet sam autor zaznacza, że moja książka przeznaczona jest dla tych, którzy uważają, że perspektywa tworzenia doskonalszego umysłu jest fascynująca sama w sobie. To coś dla tych, którzy pasjonują się perspektywą kultywowania mądrości, samokontroli i wewnętrznego spokoju, którzy czuli pociąg do filozofii, buddyzmu i stoicyzmu lub takich dziedzin jak psychologia humanistyczna czy psychoterapia. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, zdrowsi i lepsi. Nie każdy jednak rozumie, że wszystkie nasze cele możemy osiągnąć poprzez bezpośrednie skupienie się na własnym umyśle. I to jest też ciekawa właśnie książka, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę taka dość trudna książka, mimo że ona jest rozrysowana i tak bardzo łopatologicznie pokazana, ale trudna w takim aspekcie, że to nie jest ta książka, że przeczytam ją i ona w jakiś sposób po przeczytaniu zmieni na tu i teraz mój sposób myślenia, że będę o czymś inaczej myśleć, spojrzę na coś z innej perspektywy, tylko raczej to jest taka książka, jak sam autor wskazywał, żeby poznać te wszystkie błędy poznawcze, żeby poznać te wszystkie algorytmy, i mechanizmy, których używamy i w jaki sposób ich źle używamy i żeby zawsze gdzieś tam mieć to na uwadze i je poprawiać i sobie przede wszystkim wziąć te wszystkie rzeczy i przystosować do swojego życia, ponieważ każdy ma zupełnie inne problemy, każdy ma inne jakieś rzeczy i każdy musi po prostu to dostosować do samego siebie, więc to jest też ciekawa taka książka, że naprawdę ona jest po prostu dosłownie na lata, jakby wiecie, tam są takie obrazki, wam pokazałam we wcześniejszym filmiku, ale też wam pokazuję, że takie różne są obrazki, wszystko jest rozrysowane, więc możemy wszystkie przykłady jakieś są wytłumaczone i możemy nasze życie, nasze jakieś problemy i tak dalej, sobie to wszystko rozrysować, czy nawet sobie gdzieś, nie wiem, na kartce i tak dalej i sobie zobaczyć, jakie błędy często popełniamy, dlaczego w taki sposób myślimy i tak dalej i żeby czegoś uniknąć, że nie możemy myśleć w taki czy taki sposób, ponieważ to nas doprowadza do takiego ślepego zaułku. Więc to nie jest ta książka na przykład jak 101 lekcji, która zmienia swój sposób myślenia od Brianna West, że rzeczywiście mamy dużo rzeczy, które bardzo nas skłaniają do już jakby rozmyślenia tu i teraz. Tutaj po prostu są rzeczy takie jakby, wiecie, podane na tacę, ale my musimy to wszystko przyłożyć do naszego życia, do naszych rzeczy. To nie jest tak, że po tej książce będziemy po prostu, wiecie, szczęśliwi i tak dalej. To w taki sposób nie działa, że musimy tutaj dużo własnej pracy wykonać. Więc rzeczywiście to jest taka książka, do której po prostu można ją mieć na kilka lat i coraz do niej wracać i jakby próbować coś zmienić w swoim życiu, jakieś błędy i tak dalej, uderzające zupełnie z innej perspektywy. I tutaj chyba daję tej książce 4 gwiazdki. Daję 4 gwiazdki, ponieważ to była dobra książka, ale rzeczywiście też ta książka była ciężka, wiecie, to jest ta książka, że naprawdę jest dość prosto wytłumaczona, ale to był tak przesyt tej informacji, tak tego wszystkiego dużo, że nie sposób tego wszystkiego zapamiętać, naprawdę. Że tą książkę można mieć na 10 lat po prostu i cały czas z niej coś wyciągać, więc oczywiście to nie jest ta książka, która w takiej krótszej perspektywie nam pomoże to zmienić. To bardziej jest taka wersja długofalowa moim zdaniem, bo na przykład 101 lekcji to jest rzeczywiście ta książka na przykład, więc 101 lekcji, które zmienią twój sposób myślenia od Brianna West, to jest rzeczywiście na przykład ta książka, która zmieni twój sposób myślenia już po przeczytaniu, czyli już po przeczytaniu spojrzymy na coś z innej perspektywy, dowiemy się, że coś robimy źle, że może coś jest okej, a my się coś obwiniamy i tak dalej, że już po przeczytaniu książki dowiemy się czegoś, co nam potencjalnie może pomóc. A w tej książce jest coś takiego, że po prostu raczej są pewne algorytmy, pewne rzeczy i nawet te algorytmy są pokazane jakieś konkretne przykłady, żeby jakby to sobie tak zwizualizować.
I naszym jakby zadaniem jest wpasowanie do tego naszych życiowych jakichś problemów, sytuacji i tak dalej. I jakby takiego samemu przez nas przeanalizowanie tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że ta książka jest cięższa i bardziej wymaga od nas po prostu więcej takiego przepracowania i tak dalej, nad pewnymi rzeczami, nad pewnym tematem. To nie jest właśnie ta książka, że po przeczytaniu dużo rzeczy nas zmieni od razu, tak wiecie, dramatycznie tu i teraz. Więc rzeczywiście to jest inna książka, ale wydaje mi się, że takie książki też są potrzebne. Na pewno warto mieć tą książkę na półce i co jakiś czas do niej przychodzić i rzeczywiście próbować coś zmienić w swoim życiu. Bo naprawdę wydaje mi się, że też jest wartościową książką, więc tutaj oczywiście tej książce 4 gwiazdy. Kolejną książką, którą zaczęłam czytać i to jest chyba taka typowa książka na ten czas, taki wiecie, jesień i tak dalej, bo nawet taka okładka już sama nam daje taki jesienny klimat, jesienny vibe, taki też trochę, ta książka jest taka trochę mroczna, tajemnicza, więc ogólnie fajna. Nazwa Hacienda, wydawnictwo Mowa, autorka Isabel Canas. I to jest olśniewająca gotycka powieść o mściwych duchach i zakazanej miłości. Więc ja jestem dopiero na stronie setnej. Jestem na stronie setnej. Więc z początku rzeczywiście ten styl pisania mnie nie powalał i chyba wciąż nie powala i jakoś ten styl pisania do końca mi pasuje. Nie wiem, czy to później się zmieni, czy to jest taka po prostu narracja, że z początku tak się zaczyna, a później jakoś się to rozwinie, będzie trochę lepiej. Więc tutaj mamy główną bohaterkę, która ze względu na to, na swoją przyszłość, na swoją taką potrzebę po prostu przeżycia, bo zmarł jej ojciec i rzeczywiście nie miała też gdzie mieszkać, nie miała pieniędzy, więc rzeczywiście nie miała takich warunków przede wszystkim dobrych, więc miała taką okazję, żeby ożenić się z facetem, który wszystko miał. Miał pieniądze, miał tą haciendę, czyli tą posiadłość i tak dalej. Więc jedynym takim aspektem było to, że on nie chciał za bardzo mówić o swojej przyszłości. Więc oczywiście jego wcześniejsza żona zniknęła, co się z nim stało, nie wiadomo było dokładnie co. Więc w tym przypadku on też nie chciał, żeby zadawał jakichś zbędnych pytań, więc ona po prostu wyszła za mąż za niego, otrzymała dom, otrzymała w ogóle wszystko od niego i rzeczywiście niekoniecznie go kochała, ale chciała po prostu, wiecie, z tej posiadłości, tych pieniędzy, chciała takiego gruntu, żeby mieć taki stabilny grunt pod swoimi nogami. No i rzeczywiście w tej haciendzie dzieją się dziwne rzeczy. I ona pewnego dnia znajduje zamurowany, tak można powiedzieć, zamurowany w ścianie szkielet. Szkielet tej osoby, prawdopodobnie to być może jest jego właśnie wcześniejsza żona, o której nikt nic nie wie, co się z nią stało. No i ona to znajduje. Chce zgłosić to swoim służbom i gdy przychodzą w to miejsce, to okazuje się, że tam niczego nie ma, że może jej się coś przewidziało i tak dalej. Więc rzeczywiście taka ciekawa, mroczna historia. Ja dalej nie wiem, co tam się dalej dzieje, ale rzeczywiście zapowiada się, jeżeli chodzi o fabułę, to ciekawie. No tak jak mówię, ten styl pisania jest taki dość specyficzny. No on mi jakoś nie podchodzi, ten styl pisania mi nie podchodzi. Nie wiem, oczywiście dam znać, jeżeli przeczytam całą książkę, czy tak będę mieć całą książkę, czy nie. Ale rzeczywiście ten styl pisania mi nie podchodzi, fabuła fajna, ciekawa, idealna na taką właśnie taki jesienny klimat, taki fajny vibe daje, naprawdę. No i kolejną książką, którą też mam zamiar czytać, jeszcze nie zacząłem, ale oczywiście mam teraz zamiar, to taki thriller, czyli coś takiego, wiecie, żeby zupełnie innego przeczytać, o tych rozwojówek i tak dalej, coś takiego, zupełnie inny gatunek. Małomiasteczkowy. Wydawnictwo Skarpa Warszawska, autor Tomasz Duszyński. Więc tak wygląda ta książka. Ona ma też około 400 stron, więc to jest taki kryminał, coś takiego powiedzmy lżejszego, sobie aktualnie będę potem czytać. No i oczywiście będę też mieć, jest premiera nowej książki od Brianny West. A wiecie, ja ogólnie bardzo lubię, jestem takim fanem, powiedzmy, Brianny West. Czytałam pierwszą książkę, czytałam tą drugą książkę z tej lekcji i jest chyba teraz kolejna książka Jak się uleczyć, czy coś w tym stylu, też właśnie od Brianny West. No i też niedługo właśnie będę czytać tą książkę, więc nie mogę się już doczekać, kiedy ona do mnie przyjdzie, bo naprawdę jestem mega fanem tej autorki i lubię czytać o niej książki. Wydaje mi się, że każda książka też coś wniosła w moje życie, naprawdę są mega ciekawe, a zwłaszcza ostatnia 101 lekcji, która była bardzo taką obszerną książką i naprawdę dawała wydaje mi się, że była takim wartościowym
Chyba takie wartościowe rzeczy dla każdego, w każdego zupełnie różnym wieku, każdy wyciąga z niej właśnie coś dla siebie i to jest ta książka, że już po przeczytaniu tu i teraz zmieniam pewne sposoby myślenia i tak dalej, więc to jest fajna książka, że właśnie już po przeczytaniu coś w nas wzbudziła. Oczywiście u każdego coś innego, bo każdy jest na innym etapie życia i tak dalej. Więc to było ogólnie na tyle w takim krótkim podsumowaniu. Ja oczywiście Was serdecznie zapraszam do obserwacji mnie tutaj na moim kanale na YouTubie. Zapraszam również do obserwowania mnie na moim Instagramie. Ja się z Wami żegnam, kochani, do zobaczenia.